Łabądek, bo ty mi fałszywe brania robisz. Łabądek mi robi fałszywe brania, bo szturcha łbem o żyłkę. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj z Michałem przyjechaliśmy na Dodrę. Chcemy zaprezentować takie jesienne, rzeczne łowienie. Ja wiem, że tutaj pływają różne ryby, różne gatunki i pewnie różne ryby będziemy łowić. Natomiast ja dzisiaj chcę podejść do tego wędkowania dosyć agresywnie. Nie mam ze sobą w ogóle jokersa, nie mam ochotki, więc nie interesują mnie małe ryby. Dzisiaj stawiam na jakość. Myślę, że będą ładne płocie, klenie, leszcze. A moim marzeniem jest złowienie pięknej brzany i zaprezentowanie Wam jej do kamery. Mam nadzieję, że to marzenie się spełni. Zostańcie z nami, bo dzisiaj w tym filmie ogłosimy konkurs, a do wygrania będzie atrakcyjna nagroda. Wędzisko Monster Extreme Distance o długości 3,80. Zapraszam na film. Jest pierwsza rybka. Można powiedzieć, w drugim zarzucie po 5 minutach nastąpiło branie. Myślę, że to będzie leszcz. Zobaczymy, jak duża to będzie ryba. Oj, nie wiem, czy tu jakiś zaczep mi nie chce wpłynąć. Udało się uwolnić. Także dobrze się rozpoczyna. Obficie zanęcone łowisko. Już widać, te ryby się zameldowały. Wcześniej widziałem jakieś obcierki. Więc na pewno te ryby już tam są. A, to jest piękna płoć. Czyli zaczynam od już ładnej ryby. Próbuję się ukryć tutaj w trawach, ale ją mam. 400 gramów. Przepiękna płoć. Zobaczcie. Piękna rybka. 2 białe robaki na haczyku. Dendrobena, więc duża męska przynęta. Ale dzisiaj właśnie tak chcę łowić. Nie wiem, jaką długość ma ta ryba. Zobaczcie, jak przyłożę tutaj do ręki, no to mam tutaj do ramienia płetwę. To jest ponad 30 cm ryba na pewno. 35, 33. Piękna rybka. Szeroka już, taka masywna. Już widać, że zbliża się dla niej jesień. Ale jesteś piękna. Masz buziaka. Oczywiście rybka delikatnie do wody. Tak to ja mogę wędkować. Jeszcze tylko duży leszcz, duży kleń, brzana i marzenie spełnione. Jest jesień, dosyć akurat chłodna noc, w nocy był przymrozek, więc jestem przygotowany, jakby było bardzo zimno. Mam ze sobą nowy powerbank od Prestona Thermatech. To jest powerbank, który zasila odzież Prestona, która jest podgrzewana. Mam ze sobą, zobaczcie, kamizelkę podgrzewaną, którą założyłem na bezpośrednio, powiedzmy, na bieliznę, na bieliznę termiczną i koszulkę. Dobra, zaraz się ubiorę, ale Wam jeszcze coś powiem, bo ten powerbank jeszcze ma takie ukryte funkcje. Jak się naciśnie raz, to tutaj wyskakuje informacja, w jakim procencie naładowany jest ten powerbank, więc wiecie, ile jeszcze Wam tego powerbanku zostało. Możecie też się skontaktować z bazą, żeby się dowiedzieć, czy biorą ryby. Zaprezentuję. Halo, baza? Tak, Będą dzisiaj brały? tak. Będą? Dobra, dzięki. To trzymajcie się. Także macie taką funkcję. Nie mogę sobie tego odmówić i dla moich dzieci specjalnie ma jeszcze inną ukrytą funkcję. Zobaczcie, dwukrotne naciśnięcie i to jest torch, czyli latarka. Dobra, niewiele osób tutaj zagląda, ale będziecie mogli prawie w moje spodnie zajrzeć. W kamizelce wewnątrz jest kabelek
USB-C, podłączam tylko powerbank, umieszczam go w kieszonce specjalnej, która się znajduje tutaj. Zasuwam zamek błyskawiczny. O, jak już się tak spakuje, zobaczcie. To już mogę wędkować. Ja już czuję, że mnie grzeje. No bo tutaj jak odsunę sobie suwak, to nie wiem, czy to będzie widać. Na pewno będzie widać, bo to podświetlenie jest dosyć widoczne. Czerwone światełko oznacza, że grzeje najmocniej. Uwierzcie mi, jest mi gorąco. Grzeje mnie tutaj, tutaj i tutaj, więc jak się nachylę, bezpośrednio ta kamizelka dotyka prawie mojego ciała, więc jest ciepło. Muszę to wyłączyć, bo jest za ciepło. Dobra, jestem przygotowany, ale na razie wyłączyłem grzanie, bo naprawdę teraz jest ciepło. Myślę, że jak usiądę, nie będę się ruszał, to pewnie będę potrzebował podgrzewania. Kolejna ładna ryba. Kurczę, niesamowite jest to rzeczne łowienie. Powiem Wam, że mam takie wrażenie, jakbym dzisiaj wygrał los na loterii. Pogoda jest niepodobna do tego, co było w ostatnich dniach. Przychodziły jakieś deszcze, fronty, wiatry, no po prostu było bardzo nieprzyjemnie, a dzisiaj jest cudownie. Teraz mam jakiegoś leszcza, może to nie jest wymarzony leszcz, taki jak chciałbym tutaj złowić, ale już przyjemna rybka. No, ma nieskazitelnie piękną tą łuseczkę. Poukładane elegancko, piękne płetwy. Ładna ryba. Po płoteczce taki ładny leszczyk, więc też go szybko wypuszczam. Ciekawe, czy ryby pozwolą mi wypić kubek herbaty. No już jakiś ruch na szczytówce widzę, więc coś już się kręci w pobliżu. Rozkładam 3 wędziska. Pierwsze wędzisko to jest wędzisko, powiedzmy, do wszystkiego. Supera X 360 do 60 gramów, bardzo uniwersalny kij. I to będzie, powiedzmy, takie moje podstawowe wędzisko. Drugi kij to jest Monster Extreme Distance 380. Takie wędzisko będzie do wygrania w konkursie. To jest wędka na duże ryby. Ona będzie sobie stała z boku i czekała na konkretną rybę, ale mam też ze sobą mocniejszą wędkę z plecionką. To jest Fida Feather, wędzisko do nęcenia i jego będę używał tylko do nęcenia. Mógłbym nęcić tą wędką Distance Extreme, bo ona jest wystarczająco mocna, natomiast na niej jest nawinięta żyłka. Ja nie lubię podczas nęcenia używać żyłki, no bo przez to, że żyłka jest rozciągliwa, gdy szarpie i chcę uwolnić zawartość z koszyczka, no to ta żyłka się rozciąga i nie ma takiej siły przenoszonej bezpośrednio z wędki na koszyczek. Dlatego wybieram wędkę z plecionką. W wędkach do łowienia w jednym i w drugim wędzisku mam kołowrotek Extremity 520, żyłka 0,26 bezpośrednio na jednej i na drugiej wędce. Tym razem to nie był łabonek. Myślę, że następny leszcz jest. Świetne wędkowanie jak na razie. Jakby tak często następowały brania, to dzisiaj naprawdę można by było świetny wynik uzyskać. Ryby fajnie walczą. Muszę uważać na tego łabędzia, żebym go nie pobrał. O, zawinęła się płoteczka. Ale mi narobiła. Miałem płotkę, która się wypięła. Zestaw wystrzelił i zaczepił się o drugą wędkę. Tak jak wspomniałem na wstępie, podszedłem bardzo agresywnie do dzisiejszego wędkowania, pomimo tego, że jest jesień, nad ranem był przymrozek, ale tak wydaje mi się, że tutaj jest na tyle dużo ryb, że raczej nie trzeba tym rybom żałować jedzenia. Poza tym to jest już taka pora roku, gdzie ryby przed zimą
dobrze żerują, więc liczę na taki dzień dzisiaj. Pogoda wydaje się ustabilizowała się, ostatnio przychodziły jakieś fronty, były wiatry, było zimno, natomiast dzisiaj jest dosyć ciepło. Ja zaraz chyba się będę musiał rozbierać. Na początku nawet przygotowałem ubranie podgrzewane, natomiast zaraz będę zdejmował z siebie warstwy, bo jest za ciepło. Więc myślę, że rybom też będzie ciepełko i będą chciały dobrze żerować. Do nęcenia przygotowałem mieszankę zanęty z gliną, mniej więcej w proporcji 2 części zanęty, 1 część gliny rzecznej. To wszystko razem wymieszałem, dodałem do tego serowego aromatu, dodałem pieczywo fluo, groszek konserwowy oraz 2 puszki konopi gotowanych. I to jest moja mieszanka, na której bazuję. Oprócz tego mam jeszcze przynęty, mam kastery, mam też troszkę konopi, zielony groszek, dendrobeny. Te dendrobeny na starcie dałem, ale zobaczę, co się będzie działo dalej, więc być może nie będę ich później dawał. Zakładam dendrobenę na haczyk, będę obserwował to, co się dzieje. Jeżeli ryby będą reagować na dendrobenę założoną na haczyku, no to będzie dla mnie taki sygnał, że ona im odpowiada i wtedy troszkę tych dendroben będę dodawał. Jeżeli się trafi brzana, to dobrze, jeżeli nie, no to później zrezygnuję z tych dendroben, no bo będę chciał jednak mimo wszystko zapolować na brzanę. Nie wiem, czy wspomniałem, mam też białe robaki żywe i białe robaki parzone. Na razie żywe wykorzystuję do koszyczka takiego specjalnego, przeznaczonego do nęcenia białymi robakami. Jeżeli uznam, że ten koszyczek jest za mały i podaję za małą porcję tych białych robaków, wtedy jestem przygotowany też, żeby przygotować klejone robaki i wtedy podawać w normalnym, większym koszyczku. Wybrałem łowisko w miarę blisko brzegu, to taka jest linia, powiedzmy, tak jak tutaj często odbywają się zawody, to jest taka linia mniej więcej w cudzysłowie tyczkowa. To jest 17 metrów na klipsie, woda jest tutaj dosyć głęboka, więc myślę, że łowię około 14 metra, tak mi się wydaje, że ten koszyczek znajduje się około 14 metrów od brzegu. No tutaj jest w miarę twarde, w miarę równe, tutaj troszkę dalej, jakbym się wysunął jeszcze z 5, może 10 metrów, to tam troszkę głębiej schodzi to dno. Natomiast tutaj się wydaje to dno dosyć płaskie. Zanęciłem agresywnie. Przygotowałem 5 litrów tej mieszanki, o której wspomniałem. Dodałem do niej solidną garść kasterów, mniej więcej 100 ml ciętych dendroben, jeszcze dodatkową garść konopi i ćwiartkę parzonych robaków. Z tego wszystkiego wykleiłem wałki i te wałki podałem w łowisko. Zależało mi na tym, żeby stworzyć dosyć takie pole obficie zanęcone, przy którym ryby będą mogły się zatrzymać. Tutaj są płocie, są klenie, bardzo żarłoczne ryby. Przypływają leszcze od niewielkich po takie już ponad 2-kilogramowe, być może nawet większe. Są brzany, więc nie jestem na łowisku, gdzie tak mi się wydaje, przynajmniej takie mam poczucie, gdzie muszę nie wiadomo jak delikatnie łowić i polować na pojedyncze sztuki, tylko chciałbym tutaj zanęcić dosyć obficie to łowisko, żeby te wszystkie ryby, które przypłyną, zostawiły coś dla brzan, które ewentualnie miałyby odwiedzić moje stanowisko. Liczę też na to, że właśnie nawet jak te drobne ryby wpłyną i zaczną wyjadać te kasterki, być może ziarenka konopi, może kawałki dendroben, to pozostawią ten zielony groszek, który jest dosyć duży, no i on jeszcze pozostanie dla brzan. Męskie nęcenie, więc też i męskie łowienie. Haczyk N30, 10, przypon 0,15. Zobaczcie jaka przynęta. Wybrałem dendrobenę, to jest przypuszczam dendrobena 3, 4. Zaczepiam ją w ten sposób. Końcówkę ucinam paznokciem. Ten kawałek idzie dla łabędzia, on tutaj przyjdzie i będzie to jadł później. I do tego jeszcze podpieram tą dendrobenę, żeby się nie zsunęła, 2 białymi robakami. Białymi robakami też nęcę, więc to jest przynęta, na którą na razie łowię. Zobaczcie jak wygląda koszyczek. Click Cup Feeder od Prestona, 45-gramowy, największy. To jest koszyczek do nęcenia grubymi frakcjami. Ja wykorzystuję do białych robaków. Można też w niego załadować konopie na przykład, czy kastery i one w nurcie są wypłukiwane, przez te otwory te przynęty wypływają. Zdejmujemy kapturek, otwieram w ten sposób, jedną ręką to robię. Koszyczek do pojemniczka z białymi robakami. Wypełniam białymi robakami, ale nie uciskam, żeby one miały troszkę ruchu, dzięki temu szybciej się z tego koszyczka wydostaną. Bardzo łatwo zamykam tą przykrywkę. Jak widzicie, te białe robaczki już sobie z tego koszyczka powoli wychodzą i one na dnie robią to szybko, więc jak ściągam koszyczek, to już tu białych robaków nie ma. I zarzucam w zanęcone łowisko.
zarzucam, tu bierze. No proszę Państwa, jak to jest zrobione. Tym razem mniejsza ryba, ale też płoć. Tak, tym razem mniejsza płoć. Płocie wbrew takiej utartej, powiedzmy zawodniczej opinii, bardzo lubią dendrobeny. Jeżeli nie próbowaliście nigdy łowić płoci na dendrobeny, czy dodawać do zanęty, czy gliny, spróbujcie jak są płocie, bo to jest przynęta, która tym rybom pasuje. Oczywiście są okresy w roku, że niekoniecznie, ale raczej przez większość czasu to jest przynęta, którą warto sprawdzać. Mielonka w Polsce jest uważana za taką dosyć egzotyczną przynętę. Niewielu wędkarzy myślę, że jej używa. Ci, co ją używają, to najczęściej zarzucają ją gdzieś tam w łowiskach, gdzie występują karpie, na karpie. Właśnie według mnie jesienią to jest doskonały czas na łowienie na mielonkę karpi. Ale myślę, że niewielu wędkarzy wie, że jest także świetną przynętą na... No i proszę Państwa, mam brzanę chyba. Tu człowiek gadu. No i co, splątałem zestawy? Splątałem, ale ekwilibrystyka. Przepraszam, że to tak wygląda, ale to takie są skutki łowienia na 2 wędziska. Właśnie chciałem o zmianie powiedzieć, której dokonałem. No Monster Distance Extreme to jest wędka na pewno do męskiego wędkowania. Ryba jest piękna. Nie widziałem jej jeszcze, ale ojejku. Wypięła się niestety, ale to była brzana na 100%. No nie lubię tego uczucia, muszę przyznać, chyba nikt nie lubi. To była potężna ryba. No ale nic, no. Mam nadzieję, że to jest początek wędkowania i jeszcze jakaś odwiedzi moje łowisko. Zacząłem wcześniej opowiadać o tej mielonce. Zestaw zarzucony był na mielonkę i co ciekawe, były wskazania. Praktycznie każde wyciągnięcie tego zestawu w wodzie, ze 3 razy wyciągnąłem ten zestaw z wody, to za każdym razem coś się na tej wędce działo. Widać było jakieś wskazania, więc no, zacinałem, ale zawsze było pusto. Nie udało mi się zaciąć ryby. Więc teraz zmieniłem przynętę. Na haczyk założyłem 2 ziarenka groszku, tego konserwowego, który mam ze sobą. Wybieram takie dosyć twarde ziarenka, żeby się dobrze trzymały na włosie. Włos mam dosyć długi i te ziarenka są pięknie zaprezentowane. Zarzuciłem ten zestaw po raz pierwszy. Branie nastąpiło, myślę, po 2-3 minutach, więc reakcja była natychmiastowa. Dlatego jeszcze... No wierzę, że jeszcze jakaś brzana tutaj nas odwiedzi i będę mógł Wam pokazać piękną rybę. Jak wspomniałem podczas przygotowywania wędzisk, rozłożyłem 3 sztuki. Jedno wędzisko do nęcenia, a 2 wędziska do łowienia. Jedna wędka to jest ta, którą tutaj zaprezentowałem, jak wygląda. To jest wędka, którą mam tutaj przed sobą. Łowię nią bezpośrednio w nęconym miejscu. I to jest taka wędka, powiedzmy, jest mocna, ale to jest do wszystkiego. Na klenie, na płocie, na leszcze. No i oczywiście jak się trafi brzana, to też ta wędka bez problemu sobie z tą brzaną poradzi. Ale przygotowałem też drugie wędzisko. Jak zauważyliście pewnie, ono jest tutaj obok mnie ustawione na takiej specjalnej podpórce. Ono jest zarzucone poniżej miejsca nęcenia z 2 powodów. Pierwszy podstawowy powód to jest taki, żeby to wędzisko mi nie przeszkadzało, jak zatnę rybę na tą pierwszą wędkę, o której wspomniałem. To wędzisko jest tak jakby w linii nęcenia, tuż poniżej miejsca nęcenia. No wiadomo, łowimy w rzece, te przynęty, czy ta zanęta, która jest podana, mimo tego niewielkiego uciągu, ona gdzieś tam będzie w dół rzeki przenoszona, więc tak sobie wyobrażam, że tam na dnie tworzy się taka smuga zanęty właśnie i przynęt, a ryby wiadomo najczęściej żerują pod prąd, więc ta przynęta, która jest tam założona, to jest pierwsza przynęta, na którą trafią duże ryby, które wpłyną w moje łowisko. Tam też jest zarzucona bardzo duża przynęta. Na razie zarzuciłem kawałek mielonki, wyciąłem nożyczkami kostkę mielonki, założyłem ją na włos i właśnie taki zestaw jest zaprezentowany poniżej miejsca nęcenia.
Warto też wspomnieć, że w tym zestawie zamiast koszyczka używam zwykłego obciążenia, zwykłego ciężarka. Chodzi mi o to, żeby tam nie nęcić, żeby nie nęcić poniżej swojego stanowiska. Tam ma być tylko przynęta, czyli ryby duże, które wpływają, mają natrafić tylko na przynęta. Tam nie ma szczególnego nęcenia. One mają być zachęcone tym polem nęcenia, które mam, i jeżeli będą do tego pola dopływać, trafiają na duży kąsek, małe ryby to ominą. Mam nadzieję, że duże ryby się na to skuszą. Ło! Ty widziałeś? Kurna, spadł mi... A, igła mi spadła, ale było branie takie, że aż mi kijem tu zatarmosiło. Tak mi się wydaje, bo poczułem aż, wiesz, na boku. O! No coś odwiedziło stanowisko. Spodziewam się płoci, ewentualnie klenia. Zacząłem teraz troszkę bardziej agresywnie z białymi robakami. Piękna płoć. No, przyjemna płoć. Pewne branie na dużą przynętę. Ryba pewnie zacięta, zobaczcie. Przepiękna płoteczka. Uwielbiam te ryby. Wypuszczamy rybkę. Podczas przywitania wspomniałem o konkursie. Do wygrania jest wędzisko Monster Extreme Distance o długości 3,80 do 150 gramów. To jest takie wędzisko, którym dzisiaj poluję na brzany. Więc to jest wędka mocna, przeznaczona do łowienia dystansowego, ale także do rzecznego łowienia przy użyciu dużych koszyczków i do łowienia bardzo dużych ryb. Co zrobić, żeby wygrać takie wędzisko? Po pierwsze, trzeba subskrybować kanał Preston Innovations Polska na YouTubie. Po drugie, zostawić pod tym filmem łapkę w górę i po trzecie, napisać komentarz. Jeszcze nie udało mi się złowić brzany, więc marzeniem moim jest, żeby złowić brzanę, zważyć tą brzanę, pokazać Wam ją, oczywiście nie mówiąc, ile ona waży, i wtedy napiszecie w komentarzu, ile ważyła brzana, i osoba, która zgadnie tą wagę, zgarnie wędkę, ale na razie jeszcze tego nie wiemy, więc być może to będzie leszcz, może będzie inna ryba. Czekamy na brzanę, więc o tym jeszcze poinformuję Was w dalszej części filmu. Wróciłem do dendrobeny, jest następna ryba. Chyba dendrobena to jest dobra przynęta, która pasuje rybom na haczyku. Nie jest to brzana oczywiście, ale nie wiem, będzie płoć albo leszcz, tak przypuszczam. Chyba płotki tutaj nam wpłynęły w łowisko. Białe robaki mnie koniecznie pasowały, ale dendrobena jak najbardziej. Pewnie zapięta rybka. Do wypuszczenia. Brania jakieś są, natomiast oczekuję trochę częstszych brań, większych ryb, więc takie mam wrażenie, że to łowisko wymaga donęcenia. Na razie to donęcenie będzie samymi grubymi frakcjami. Dokładnie tym koszyczkiem, którym łowię, podam, nie wiem, z 10 tych koszyczków. Ten koszyczek będzie wypełniony białymi robakami, kasterami i konopiami. Zdjąłem przypon z zestawu, bo stosuję taką szybko złączkę do wymiany przyponu. Przygotowałem w pudełeczku mieszankę kasterów, białych robaków i konopi i po prostu wypełniam koszyczek. Nie do pełna, pozostawiam pewien luz, bo dzięki temu mogę łatwo tą zawartość tego koszyczka uwolnić. Zarzucam na dno, czekam aż koszyczek spadnie na dno, napinam żyłkę i takim szarpnięciem wysypuję zawartość z tego koszyczka. Wydawać by się mogło, że te dziurki są na tyle nieduże, że ta zawartość się nie wydostanie, ale jak widać zarzucam i po wyciągnięciu koszyczek jest pusty, więc muszę ten koszyczek tam, zawartość tego koszyczka pozostawiać na dnie.
łowienia na 2 wędziska, no i polowania na duże ryby, a dzisiaj na takie ryby poluję, trzeba być na to przygotowanym. Dlatego na kołowrotku mam nawiniętą mocną żyłkę, nie plecionkę, tylko żyłkę 0,26. Ona jest mocna, jest rozciągliwa, więc będzie mi lepiej walczyć z rybą. Chcę łowić celnie, czyli przygotowałem sobie łowisko, powiedzmy te 17 metrów od brzegu. Odległość łowienia mam odmierzoną na kijkach, celnie zanęciłem, staram się celnie zarzucać w to miejsce wędkowania. Natomiast też mam świadomość, że jeżeli weźmie mi brzana, no to branie może być bardzo gwałtowne, szczególnie jak mam przygotowane 2 wędziska. Na przykład na tym wędzisku będę holował płoć czy leszcza, na tym drugim wędzisku weźmie mi brzana, no to i będzie bardzo intensywne branie, to jeżeli bym zostawił tą wędkę na klipsie, no to coś musiałoby puścić. Któryś element zestawu musiałby puścić. Dlatego po zarzuceniu tego wędziska zdejmuję żyłkę z klipsa, luzuję hamulec, ale tak, żeby on dosyć tak ciasno trzymał, ale żeby popuszczał żyłkę, gdy będzie gwałtowne branie. Żeby łatwo wrócić na tą odległość, żebym za każdym razem nie musiał schodzić z kosza, bo nie jest to wygodne i na kijkach odmierzać odległość. Zaznaczyłem sobie markerem żyłkę tuż powyżej kabłonka, więc jeżeli miałbym wyciągnąć zestaw na pusto, to zapinam o klips i wyciągam zestaw i mogę zarzucić ponownie zestaw. Jeśli wyholuję rybę, no to żeby trafić z powrotem to miejsce, zarzucę na pusto po prostu zestaw bez przynęty, nawinę żyłkę na kołowrotek do tego znacznika, zaczepię za klips i mogę dalej łowić. Po kilku porażkach nareszcie jest ryba na haku. Mam nadzieję, że to uda wreszcie mi się wyciągnąć, bo już przyznaję, że to nie jest chyba dzisiaj mój dzień. Frustrujące łowienie, bo 2 ładne ryby spadły, później 3 straciłem przez swoje niedopatrzenie. Ale jest ładna teraz ryba następna. Ta kłoda trochę przeszkadza przy holowaniu. Nie chcę, żeby ta ryba gdzieś tutaj weszła w jakieś przybrzeżne zaczepy, więc muszę nisko trzymać wędkę. No kłoda nie pomaga mi. Chętnie uniósł tą wędkę. No ładna brzanka, chociaż ta, którą miałem poprzednio, miałem wrażenie, że była dużo większa od tej. No ale nic, od czegoś trzeba zacząć. Trzeba ją podebrać. No to są ryby, które się nie poddają. Ale też nie można przeciągać holu w nieskończoność, bo ta ryba bardzo się męczy podczas holu i no może być później problem, żeby odpłynęła, więc jeśli się nastawiacie na brzany, stosujcie mocny sprzęt, żeby w miarę sprawnie tę rybę wyholować. Po taką rybkę tutaj przyjechałem, ale mam nadzieję na jeszcze większy okaz. To jest pierwsza wyciągnięta przeze mnie dzisiaj brzana, ale ryzykujemy, to nie będzie ryba konkursowa. Polujemy na następną, liczę na większe ryby. Wypuszczamy ją. Chodźcie, zapraszam, pokażę, jak zakładam mielonkę i jak zakładam groszek. W sklepie spożywczym kupiłem taki kawałek mielonki na wagę, nożyczki i tymi nożyczkami po prostu odcinam taki sześcianik, dosyć duży kawałek. Mam specjalną igłę do push-stopów. Staram się tak wbijać, żeby na końcu była dosyć taka twarda tutaj skórka. Tak wygląda mielonka na haczyku. Haczyk numer 8 KKH. Bardzo mocny hak. Dokładnie na ten sam przypon zakładam też groszek. Wybieram takie dosyć twarde ziarenka. Wiadomo o tym, że groszek tak jakby jest tutaj w tej skórce. Jak zdejmiecie tą skórkę, to on się składa z 2 połówek. Dlatego ja o tym wiem i jak zakładam na haczyk, to zakładam w ten sposób, żeby nie oddzielać tym push-stopem tych połówek, tylko przebijam i jedną i drugą połówkę. Zwracam na to uwagę. Czyli kierunek wbijania tego push-stopa według mnie jest bardzo ważny. 2 takie groszki pięknie prezentują się na włosie.
I to według mnie będzie bardzo fajna przynęta na dużą brzanę. No i co to będzie? Ładna ryba. Czego, bo ja mam gębę pełną pomysłów. Boję się już mocno holować. Kurczę, niby mam mocny sprzęt, ale coś dzisiaj mi nie idzie. Spadają ładne ryby. Co to będzie? Ładna płoć, kleń. Chyba kleń tak się zawinął, co? Wygląda na ładnego klenia. Nie, leszcz. Chyba będzie leszczyk. I to nie jakiś wielki i ogromny, ale już przyjemna ryba. Wygarbiony. No to już jest ponad kilogramowa ryba na pewno. No na pewno ponad kilo. Czuję go w ręku. Gruba ryba. Zobaczcie. Piękny, jesienny leszcz. Jeszcze srebrny, ale już fajny. Oczywiście rybka do wody. W czasie łowienia dokonuję korekt, żeby jakoś skutecznie tutaj wędkować. Nie znam tego odcinka. Próbowałem nęcić konopiami, kasterami, mieszanką tych przynęt, małym koszyczkiem z białymi robakami. Natomiast jakoś nie przynosiło to zamierzonego efektu, więc przygotowałem klejone robaki. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, tutaj będzie link do filmu z klejonymi robakami. Albo tutaj może, nie wiem. Więc mam przygotowane klejone robaczki. Muszę trochę dodać wody, bo zrobiły się za suche. O, już są świetne. Wytrę rękę, żeby suchą ręką zrobić kuleczkę. Zobaczcie, mam klejone robaczki. Robię taką kuleczkę. Chodzi o to, żeby podać za jednym razem dosyć dużą porcję robaków. Więc ten koszyczek, który miałem, był za mały. Używam największego koszyczka Hexmesh Solid. Mam kuleczkę, wkładam tą dosyć dużą kulkę do tego koszyka, ile mogę. I mniej więcej zanętą czopuję. Dosyć mocno to robię, bo te robaki jak ruszą, to one rozepchają tą zanętę i uwolnią się z tego koszyczka. Jak na razie to działa, bo w krótkim czasie były brania dwóch pięknych ryb. Więc zobaczymy. Nareszcie ryba na mielonkę. Lepiłem wałki, żeby donęcić łowisko. W tym czasie nastąpiło branie. Ale to chyba raczej będzie kleń, myślę. Na 100%. Widzę duże łuski. Michał chciał klenia 55 cm. Myślę, że ten tyle nie będzie miał, ale ponad 40 to już będzie pewnie tyle miała ta ryba. Piękna ryba, ponad 40 cm. Na 100%, 40 parę nawet. Także do 55 pewnie jej ponad 10 cm brakuje. No ale już mogę Wam piękną rybę zaprezentować. Umyję rękę. Kolejne donęcenie i to donęcenie przyniosło efekt, bo już w drugim rzucie mam ładną rybę. Jeszcze nie wiem, co to jest. Odjechała parę razy. Myślę, że to może być brzana, ale na razie to nie są jakieś takie szaleńcze odjazdy. No ciekawy jestem, co to jest za ryba. Na pewno to jest duża ryba. Wzięła na ten zestaw, powiedzmy, lżejszy, ale też tu jest bardziej uniwersalna, mniejsza przynęta i ta przynęta jest zarzucona tu, gdzie łowisko jest nęcone.
No ciekawe co to będzie. O, ryba się teraz tak jakby odwinęła. Pewnie to będzie brzana, tak przypuszczam. Bo jaki to musiałby być leż, żeby tak walczył. To było spełnienie marzeń Michała, taki z piątkę, z rzeki. Oj, nie mówiąc już o moich marzeniach. Nie walczy jak brzana jakoś takich, nie robi szaleńczych odjazdów. Jeden taki na początku, a teraz bardziej statycznie. Być może się obudzi tutaj bliżej brzegu. Ale łowienie fajne. To wygląda na być może na taką dużą brzanę, która nie robi takich szaleńczych odjazdów, tak jak duże karpie. One też, to nie są takie karpie jak taki trójka, czwórka, który lata jak wariat, tylko warczy bardziej statycznie i ta ryba też tak bardziej statycznie walczy, ale czuję, że to jest, no czuję masę tej ryby. Ciekawy jestem, co to będzie. Nie mogę sobie tutaj pozwolić na tyle, co na tym drugim zestawie, bo mam 15 na przyponie, ale to może być naprawdę bardzo duża ryba, więc muszę tę rybę szanować. To już jest dosyć mocny przypon, ale po tych rybach, które dzisiaj ze mną wygrały, jakoś tak brak mi pewności. Więc wolę wolniej niż za szybko. Chciałbym zobaczyć chociaż tą rybę. Nie chcę dać się podciągnąć, co może świadczyć, że to jest właśnie brzana, no bo leż by już wyszedł. Ale ma siłę, ma siłę. Te ryby mają moc. Ta jest większa od poprzedniej. Aż się boję pomyśleć, jak były te dwie duże, które straciłem. Piękna ryba, ponad 60 cm. Myślę, że ponad 2 kg. Zawsze przed wypuszczeniem brzany warto ją przytrzymać, żeby mieć pewność, że ona ma siłę, żeby wrócić, że się nie wywraca na bok. Chwilę dać jej. O, ta na pewno już. Piękna ryba, na pewno już była gotowa, żeby odpłynąć. Kurczę, jeszcze jedną jakąś dużą. Kilka słów o zestawie, którego używam. Ten zestaw wygląda dokładnie tak samo na tym wędzisku, jak na tym drugim. Patrząc od dołu, ten przypon jest zaczepiony za łącznik szybkiej wymiany, więc w każdej chwili i bardzo łatwo mogę ten przypon zdjąć. Ten łącznik szybkiej wymiany jest przyczepiony do pętelki. Pętelka kończy skrętkę. Tutaj mam dosyć krótki odcinek tej skrętki. Nad skrętką jest stoper gumowy, krętlik z zagrawką, do którego montuję koszyczek, albo w przypadku drugiego zestawu, drugiego wędziska, tam mam zamontowany po prostu ciężarek. I jeszcze dodatkowo, czyli to jest powiedzmy taki klasyczny zestaw ze skrętką, do której jest przymocowany łącznik szybkiej wymiany przyponu. Ale ja jeszcze dodatkowo mam tutaj drugi gumowy stoper. Tak, chciałbym, żeby ten zestaw był trochę taki samozacinający, więc jak ryba ruszy, no to powinna się zaciąć o ten koszyczek. Brania następują dosyć szybko, więc no tak mi się wydaje, że to jest ważne. Można jeszcze ten zestaw troszkę zmodyfikować. Jakbyście dodali tutaj drugi taki gumowy stoper, to można tak jakby wydłużać odcinek koszyczka od haczyka. Wystarczy jakbyście mieli tutaj drugi stoperek, to wtedy można podnieść ten koszyczek, uzyskujemy dłuższy, nazwijmy to, przypon. Jejku, jak ja chciałem takie brania zobaczyć, Michał. Już się bałem, że będę musiał sobie dokupić ten uchwyt, bo mi któraś wyłamie, nie? Nie!
Nie zacięta. Ale teraz ją zaciąłem na groszek. To jest ten dźwięk. No, nareszcie. Kurczę, na zakończenie dnia piękna ryba. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnych zaczepów, bo dosyć mocno odjeżdża. A tu mam sprzęt dosyć mocny. O, pięknie, waleczna ryba. Gdybym nie polował na brzany, to bym pomyślał sobie, że to nawet może być jakiś sum, bo taki mocny odjazd był. Ryba wzięła na przynętę zarzuconą poniżej miejsca nęcenia. Na włosie były 2 ziarna grochu. Zobaczcie, wędka pięknie się ugina, amortyzuje odjazdy tej ryby. Zastanawiam się, czy w ostatnim rzucie nie będziemy mieli ryby konkursowej. No ta wygląda zdecydowanie na największą dzisiaj, więc to będzie najprawdopodobniej ryba konkursowa. To miał być ostatni już zarzut, już mieliśmy kończyć ten film. No i się trafiła piękna ryba, piękne branie. Och, tu kurczę, tu są jakieś zaczepy. Holender. Coś tu się złego dzieje. O, mam nadzieję, że ta ryba nie wejdzie w te zaczepy, tylko ją tu górą uda mi się wyciągnąć. No, przez moment czuję, że po czymś tam holuje. Co to jest? Nie wiem. Muszę wysoko holować, żeby gdzieś koszyczek nie wpadł w żadne tutaj zaczepy. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego zatopionego drzewa, żadnej niespodzianki. Ta płetwa jest zawinięta. Trudno podawać rybę. No to jest kawał ryby. Po taką rybę tutaj przyjechałem. Po taką rybę przyjechaliśmy i na sam koniec dnia udało się wyholować. Myślę, że 2 wcześniej też miałem tej klasy ryby. Niestety wygrały ze mną walkę. Z 3 udało mi się wygrać. Piękna rybka, piękna waleczna zdobycz. Trochę ryzykuję, zobaczcie, to jest ryba konkursowa, przyjrzyjcie jej się dokładnie, ile ona waży razem z podbierakiem. Podbierak 250 gramów, więc podajcie masę tej ryby z podbierakiem, 2 miejsca pod przecinku, czyli z dokładnością do 10 gramów, jak podacie w gramach. Zobaczcie, przepiękna ryba, piękna brzana z Odry. Zawsze wypuszczając taką rybę trzeba jej dać chwilę na odsapnięcie. To nie jest płotka, nie jest karaś, który momentalnie odpłynie, to jest brzana, która potrzebuje dużo tlenu i która naprawdę dzielnie walczyła. Więc trzeba ją chwilę wytrzymać. Poczujecie na ogonie, że ta ryba odzyskuje siły i chce odpłynąć, więc jej nie puszczajcie od razu, bo ona może się odwrócić do góry brzuchem i może później nie odzyskać sił i nie odpłynąć. Więc warto ją chwilę potrzymać, poczekać, aż ona zyska siły. Trochę może ją tutaj zainicjować, takie jej ruchy. Ona, jak widzicie, pracuje skrzydłami cały czas, pobiera ten tlen. Woda jest chłodna, więc za chwilę odpłynie. O tak. Jeszcze dam Ci chwilę czasu, żebyś mi tam gdzieś w nurcie nie... Zobaczcie, pięknie postawiona płetwa grzbietowa. Ja jej prawie nie trzymam, poczekam, aż sama będzie chciała odpłynąć. Ale widać, że już nabrała troszkę więcej sił. To jest bardzo ważne przy brzanach. Jeśli robicie sobie z nią zdjęcie, trzeba dać jej chwilę, żeby wydobrzała. Nie można tej ryby wypuścić od razu. Piękne zakończenie filmu. Największa dzisiaj ryba, którą udało mi się wyholować.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Sposoby, które pokazałem, też wykorzystacie przy Waszym wędkowaniu i sprawdzą się na Waszych łowiskach. Jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę oczywiście. Przekazujcie ten film znajomym, udostępniajcie, komentujcie. Jest konkurs, więc dodatkowo jeszcze komentujcie, podając masę tej brzany razem z podbierakiem. Oczywiście subskrybujcie kanał Preston Innovations Polska, zostawcie łapkę pod tym filmem, żeby wziąć udział w konkursie. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe, na Facebook oraz Instagram, gdzie tam przedstawiamy częściej nasze poczynania. Dziękuję, że zostaliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym filmie. Brania następują jak piję, więc liczę na to, że teraz coś się Co? Tak.